Stylistki paznokci czasami sobie żartują, że nasza praca to połączenie zajęcia manikirzystki, terapeutki, psychologa, księdza, lekarza, nawet fit trenerki. I rzeczywiście, coś w tym jest. Dlaczego? Zapraszam Was do obejrzenia odcinka. Musimy bowiem zdawać sobie sprawę z faktu, że nasza praca nie bazuje tylko na kompetencjach twardych, takich jak umiejętne frezowanie, umiejętne aplikowanie koloru pod skórki czy idealne podcinanie szablonu. Równie istotne są tak zwane kompetencje miękkie. Co kryje się pod tym terminem? To pojęcie nadzwyczaj szerokie, które zawiera w sobie m.in. aspekty komunikacji werbalnej i niewerbalnej, empatię, umiejętności motywowania i autoprezentacji, a także zdolność do rozwiązywania sytuacji konfliktowych i kryzysowych. Nie macie czasem wrażenia, że dużo łatwiej byłoby dostać zestaw 10 paznokci, popracować nad nimi 2 godzinki, po czym oddać je właścicielce? Zdarza się bowiem tak, że sam zabieg nie nastręcza Wam żadnych technicznych problemów, natomiast kontakt z konkretną klientką doprowadza Was na skraj przepaści. O komunikacji z klientem można opowiadać godzinami. Pozwólcie jednak, że zaprezentuję Wam listę najczęstszych pytań, którymi raczą nas klientki. To ważna lista i ważne odpowiedzi. Od Waszej reakcji zależy bowiem, czy klientka Wam zaufa i poczuje, że znalazła się w dobrych rękach, czy też ucieknie, gdzie pieprz rośnie. Zanim jednak padnie pierwsze pytanie i będziemy mogły błysnąć naszą bogatą wiedzą, skupmy się na kilku ogólnych zasadach komunikacji niewerbalnej. Nie czuliście się dziwnie, gdy mówiłam do Was przed chwilą z nogami na stole? Na pewno ogarnął Was niesmak, mimo tego, że zwracałam się do Was tak jak w poprzednich odcinkach. Zapamiętajcie proszę to wrażenie, bo tak samo zlekceważona może poczuć się klientka, gdy zada ważne dla siebie pytanie, a Wasza odpowiedź nie zabrzmi wystarczająco profesjonalnie. O czym trzeba pamiętać? Najważniejszym elementem komunikacji jest słuchanie. Zawsze wysłuchaj wszystkiego, co ma do powiedzenia klientka. Nie przerywaj, nie wtrącaj własnych uwag, poznaj wątpliwości, które ją trapią. Tylko wtedy będziesz mogła zdiagnozować problem i udzielić wyczerpującej odpowiedzi. Jeśli nie jesteś pewna, o co klientce chodzi, nie bój się dopytać. Nigdy nie bagatelizuj pytania klientki. Twoja odpowiedź w stylu boli, gdy piłuję, nic nie szkodzi, zaraz przestanie, to totalny przejaw braku profesjonalizmu. Skoro klientka na bieżąco sygnalizuje problem, musisz spróbować go rozwiązać. Omawiając trudne tematy, zawsze utrzymuj kontakt wzrokowy. Błądzenie oczyma po suficie i kątach salonu będzie odbierane jako próba konfabulowania, czyli po prostu mijania się z prawdą. Niezależnie od tego, jak trudna będzie sytuacja, w której się znalazłaś, nigdy nie okłamuj klientki. Nie opowiadaj jej, że ma tłustą płytkę, skoro masz pełną świadomość, że zapomniałaś użyć primera. Nigdy nie podnoś głosu, nie wdawaj się w kłótnie z klientkami. Jesteś profesjonalistą, więc opieraj się na merytorycznych argumentach, a nie wzajemnym przekrzykiwaniu. Nie możesz jednak pogalopować zbyt daleko w tym swoim profesjonalizmie. Odpowiedź w stylu: polimeryzacja jako reakcja egzotermiczna w połączeniu z taką ilością fotoinicjatorów implikuje fakt, że receptory nacisku łożyska generują impuls do odpowiedniego ośrodka w mózgu. Chciałaś zabłysnąć wiedzą, a klientka poczuła się jak głupiutka dziewczynka i więcej do Ciebie nie wróci. Używaj języka zrozumiałego dla klientki. Warto też pamiętać o używanym słownictwie. Wszelkie ostre sformułowania typu musi Pani wytrzymać ten ból w lampie, nie może Pani pracować bez rękawiczek, będą działać na klientkę niczym płachta na byka. Powinnyśmy zmiękczyć komunikat. Lepiej by było, gdyby nie skubała Pani skórek. Powinna Pani codziennie używać oliwki. Proszę spróbować używać rękawiczek. Taka łagodna forma przekazu jest znacznie bardziej akceptowalna, nawet jeśli udzielamy klientce nagany za to, że nie szanuje naszej pracy. Doskonale sprawdzą się też zdania parafrazujące. Czyli chodzi Pani o spiłowanie kształtów ostrzejszych migdałek? Korzyści ze stosowania takiej formy są obopólne. Utwierdza nas ona w przekonaniu, że dobrze zrozumiałyśmy komunikat oraz daje poczucie ważności osobie, z którą rozmawiamy. Klientka ma wrażenie, że rzeczywiście jest dla nas ważna i robimy co w naszej mocy, by jej pomóc. Kwestia finansów jest często drażliwa. Nie dawaj się jednak wciągać w dyskusję o pieniądzach, a staraj się skupić na tak zwanych przewagach konkurencyjnych. Nie próbuj udobruchać klientki rabacikiem na poziomie 10%. Wyjaśnij jej, że Twoje usługi kosztują, ponieważ używasz wysokiej jakości materiałów, Twoje narzędzia poddawane są sterylizacji, regularnie się szkolisz, a Twój salon jest ubezpieczony.
Dzięki temu gwarantujesz wysoką jakość usług, a fakt, że ktoś wykona zabieg taniej, jest Ci zupełnie obojętny. Uzbrojony w wiedzę na temat ogólnych zasad komunikacji, przejdźmy do konkretów. Pytanie numer 1, które zadaje klientka wracająca do salonu z zerwanym żelem. Odpadł mi paznokieć, co za fuszerka, naprawi mi go Pani w ramach gwarancji? I nasza odpowiedź. Pani Kasiu, rozumiem, że czuje się Pani niekomfortowo z zerwanym żelem. Przyjrzyjmy się jednak tym białym bruzdom. To ślady pokazujące, że masa trzymała się płytki bardzo mocno, ale w końcu nie wytrzymała i odpadła. Jest to ewidentnie wynik urazu mechanicznego. Oczywiście już zabieram się do pracy i z przyjemnością naprawię tego paznokietka. Potrwa to około 10 minut, koszt usługi to 15 zł, bo uszkodzenie mechaniczne nie podlega gwarancji. Pytanie numer 2 dotyczy bolesnej polimeryzacji. Ała, czemu ten żel tak koszmarnie piecze w lampie? U poprzedniej stylistki tak się nie działo. I nasza odpowiedź. Oj, wiem coś o tym. Żel potrafi bardzo piec w lampie. Na szczęście to zupełnie normalne zjawisko. Teraz na Pani paznokciu zachodzi proces polimeryzacji, czyli nasz żel zmienia stan skupienia. Przechodzenie w stan ciała stałego zawsze wyzwala sporo ciepła, co nasza płytka odbiera w postaci mocnego pieczenia. To dlatego, że polimeryzacja jest reakcją egzotermiczną, to znaczy, że wydziela się w niej ciepło. Zobaczcie, wyjaśniam klientce termin, którego może nie rozumieć. I kontynuuję. Proszę zwrócić uwagę, że dziś jest bardzo ciepło. Pani paznokcie były bardzo mocno przepiłowane, a ja zbudowałam konstrukcję jedną warstwą produktu. Dlatego czuje Pani ciepło, troszkę mocniej niż zwykle. Przy następnych paznokietkach proszę włożyć rękę do lampy na kilka sekund i od razu wyjąć. Włożyć i wyjąć. Wtedy pieczenie będzie słabsze. Pytanie numer 3 zadaje klientka, która boi się o stan swoich paznokci. Czy paznokcie muszą odpoczywać od hybrydy? Może zrobimy sobie miesiąc przerwy? I nasza odpowiedź. To bardzo dobre pytanie. Proszę pamiętać, że płytka jest martwym rogowym wytworem naskórka. Nie żyje, nie czuje, nie oddycha. Tej płytce jest totalnie obojętne, czy leży na niej żel, akryl czy bita śmietana. Jeżeli tylko zabiegi zostały wykonane poprawnie, a ja Pani gwarantuję, że tak było, to ściąganie masy naprawdę nie ma sensu. Owszem, gdyby przez całe życie nasz paznokieć budowały te same korneocyty, czyli płaskie komóreczki, wielokrotne matowienie byłoby kłopotem. Ale płytka regularnie sobie wzrasta. To tak samo jak z włosami. Czy ściąga Pani kolor z włosów co kilka miesięcy? Jasne, że nie. Pytanie numer 4 zadaje klientka, która ma własną wizję budowy paznokcia żelowego. A po co mi ta górka na środku paznokcia? Ja bym wolała, żeby były bardziej płaskie. I nasza odpowiedź. Mogę Pani nadłożyć minimalnie mniej produktu na apex. Natomiast proszę pamiętać, że to jest bardzo ważny element konstrukcyjny. Dzięki nadbudowaniu na linii stresu, tutaj, paznokcie nie będą się łamać. Zdecydowanie bardziej wskazane jest dobre zbudowanie łuku niż wracanie na poprawki co kilka dni. Zdobienie i kolor może sobie Pani wybierać dowolnie, jednak za odpowiednią budowę odpowiadam ja. Dobrze? Pytanie numer 5 zadaje klientka, która przyszła z innego salonu i oczekuje jedynie uzupełnienia. Ale dlaczego ja mam płacić za nowe paznokcie? Ja chcę tylko uzupełnić. I nasza odpowiedź. Proszę spojrzeć tutaj. Cała linia boczna tego paznokcia jest bardzo wyszczerbiona. Nie ma możliwości, by poprawnie wykonać ten zabieg. Czułabym się skrajnie źle i niekomfortowo, robiąc Pani jedyne uzupełnienie, bo mam pełną świadomość, że ten paznokieć bardzo szybko się połamie. Poza tym, to przecież wygląda nieestetycznie i jest niewygodne. Na pewno Pani czuła te nierówności, kiedy dostają się tam zabrudzenia i bardzo ciężko je doczyścić. Proponuję, żebyśmy szybciutko ściągnęły tę masę, nadbudowały paznokieć od samego początku. Sama Pani zobaczy, jaki będzie zgrabny i elegancki. Pytanie numer 6. Zadaje jej klientka, która przez ostatnie 5 lat płaciła za zabieg 50 zł i jest bardzo zniesmaczona faktem podniesienia cen. Ale dlaczego nie będzie rabatu dla stałych klientek? Nie mam dzisiaj z sobą tylko 50 zł. I nasza odpowiedź. Po wielu latach podjęłam decyzję o drobnej podwyżce cen,
ponieważ bardzo dbam o poziom świadczonych usług. Odbyłam ostatnio kilkanaście szkoleń, zainwestowałam w nowy pochłaniacz pyłu, narzędzia sterylizuję w autoklawie i co sezon przywożę Paniom z targów nowe kolory lakierów. Dlatego cena uległa lekkiej aktualizacji. A o gotówkę proszę się nie martwić, spokojnie może Pani zapłacić kartą. Podsumowując, pamiętaj, że sam efekt Twojej pracy, wygląd i trwałość wykonanej stylizacji stanowi, wbrew pozorom, tylko jedną składową odbioru wykonanej usługi. Druga, równie ważna składowa to postrzeganie nas jako usługodawcy. A tutaj komunikacja, empatia i kultura osobista to elementy podstawowe. Czy nie zdarzyło Wam się kiedyś pomyśleć po wyjściu od fryzjera, fajnie strzyże, ale straszny mruk, źle się tu czuję, więcej do niego nie wrócę. To właśnie brak kompetencji miękkich. Spróbujcie więc potrenować, nawet przed lustrem. To bardzo pomoże w nawiązywaniu idealnej relacji z klientkami. I na koniec bonus. Wzmacniajcie u klientek poczucie pozytywnego efektu. Podoba się Pani dzisiejsza stylizacja? Mnie też i to bardzo. Fantastycznie, że udało nam się osiągnąć tak dobry efekt. Po co to robić? O tym może przy innej okazji.